Jestem naprawdę zaskoczona ilością komentarzy na YouTubie, czy to na przykład wiadomości prywatnych albo wiadomości na naszej stronie na Facebooku. Wszystkie z prośbami o teorię do japońskiej wersji Blood, Sweat and Tears, ewentualnie z waszymi własnymi teoriami, więc jesteście bardzo, jak najbardziej niesamowici. Więc nie pozostało mi nic innego jak taki filmik teraz nagrać, co wcale nie było proste, bo po pierwsze pracowałam pod presją czasu, a po drugie próbowałam jakby zawrzeć wszystkie ważne, istotne fakty z waszych teorii, które mi przysyłaliście i naprawdę jestem dozgonnie wdzięczna, aczkolwiek skupię się jednak na własnej teorii, na którą bardzo długo myślałam, oglądając ten teledysk wiele razy, raz po raz i coraz to nowsze myśli mnie nachodziły i więcej takich teorii, więcej nawiązań do czegoś tam, różnych rzeczy, zresztą przekonacie się za chwilę, ale naprawdę dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczna, ale także jestem bardzo, ale to bardzo zaskoczona, bo nigdy się nie spodziewałam, że te teorie, ta seria z teoriami będzie miała aż taki odzew i będziecie ją aż tak lubić i prosić nas o tę teorię, więc to jest naprawdę niesamowite, ale nie traćmy czasu i przejdźmy do japońskiej wersji Blood, Sweat and Tears. Jeżeli widzieliście naszą reakcję na Blood, Sweat and Tears, to dobrze wiecie, że uznałyśmy, że ta japońska wersja jest połączona z tą koreańską i tej wersji nadal będę się trzymać. A poza tym to jest zawsze tak, że właśnie te japońskie teledyski BTS są jakby uzupełnieniem tych koreańskich, czyli jeżeli czegoś nie wiemy, jeżeli coś jest niejasne, to odpowiedź prawdopodobnie znajdziemy w japońskiej wersji i tak też było tym razem. Nie uważam też, że ten teledysk nie ma nic wspólnego z Demianem Hermana Hesse, a wręcz przeciwnie, bo ma bardzo dużo z nim wspólnego, ale nie tak bezpośrednio właśnie jak short filmy, które opowiadały wręcz historię Sinclaira, ale tych odniesień jest bardzo, bardzo dużo. Teledysk rozpoczyna się sceną z Jungkookiem, który jakby wstaje z łóżka i taką scenę już widzieliśmy w jego short filmie, czyli w Begin. Widzimy także jakby pomalowane różnymi kolorami ściany i od razu przychodzi nam na myśl scena z short filmu J-Hope'a, gdzie także były właśnie takie bardzo kolorowe bassgrowy na ścianach. A skoro już jesteśmy przy temacie kolorów, to oczywiście warto sprawdzić w końcu ich symbolikę, bo one pojawiają się bardzo często w różnych teledyskach. Pojawia się bardzo dużo żółtego, a jeżeli chodzi o kolor żółty, to jego główne jakby przesłanie to porozmawiaj ze mną, spróbuj mnie zrozumieć. Nie chcę być sam, potrzebuję ciebie, byś był przy mnie, żebym mógł z tobą porozmawiać, bo mam ci naprawdę wiele do przekazania. I to znaczenie tego żółtego od razu jakby łączy się w całość z tym wszystkim, bo te wszystkie sceny wypełnione tymi kolorami, które do tej pory widzieliśmy, były jakby właśnie takim sposobem na zwrócenie uwagi, żeby właśnie zwrócić uwagę i żeby to You Never Walk Alone miało faktycznie sens. Jeżeli chodzi o kolor pomarańczowy, to jego głównym przesłaniem jest mam dość energii, by osiągnąć wszystko, czego pragnę. Czyli moje cele są jakby konkretnie sprecyzowane, co łączy się z moją teorią do Not Today. Kolor czerwony pojawia się bardzo często i to nie tylko w takich scenach, a jego główne znaczenie to chcę działać, chcę kochać. Zauważ mnie i podziel moje pasje, doceń moje możliwości i pozwól mi się zrealizować, ponieważ jestem najlepszy. I do tego z kolei idealnie właśnie pasuje tekst do Not Today. Jak dla mnie symbolika koloru różowego jest bardzo znacząca, ponieważ oznacza kochaj mnie, zaopiekuj się mną, kochaj mnie z matczyną delikatnością oraz pozwól mi być dzieckiem i skupić się wyłącznie na własnych potrzebach i na sobie. Zielone to wrażliwość, chęć skupienia się na sobie, by odnaleźć harmonię, tęsknota za ładem i harmonią, czyli z kolei może tęsknota za tym poprzednim światem przed poznaniem tego złego. Niebieski to chcę być niezwykły, niepowtarzalny, chcę zdobyć dobrą sławę i pozostawić po sobie pomnik stworzony ze swoich własnych dokonań. Chcę być inteligentny i twórczy. Fiolet to chęć poznania odpowiedzi na najważniejsze pytania. Jestem uduchowiony, wrażliwy, mam niezwykłe zainteresowania i różnię się od zwykłych ludzi swoją głęboką wiarą. Czarny to tęsknota za miłością, chęć uporania się z własnym smutkiem i tęsknotą i chęć odnalezienia sobie jakby energii do działania i rozwiązywania własnych spraw. Jak widać, te kolory mogą być znaczące i być może możemy je przypisać do konkretnych członków, ale wróćmy na chwilę w sumie na dłuższą chwilę do Blood, Sweat and Tears. W kolejnej scenie widzimy Jimina w jasnym stroju z jabłkiem w dłoni, jednak on nie tylko trzyma i go nie zjada, a jak dobrze wiemy, jabłko jest symbolem grzechu i owocem zakazanym. Następnie widzimy Vi podczas sceny w niebiesko-różowo-zielonych barwach, który zachowuje się albo jakby był pijany, albo pod wpływem narkotyków. W dodatku przeciera oczy, jakby dopiero co zbudził się ze snu. Widzimy też fioletowy ślad po skrzydłach na pościeli Jungkooka, ale do tego wrócę troszeczkę później. Jin ponownie ogląda obraz Petera Bruegla,
Upadek zbuntowanych aniołów ponownie, bo widzieliśmy ten sam obraz w koreańskiej wersji Blood, Sweat and Tears i przedstawia on właśnie moment buntu aniołów przeciwko Bogu, a jak dobrze wiemy, właśnie wtedy zostają oni strąceni i stają się upadłymi. Jednak po przyłożeniu do oczu przez Gina lornetki wszystko staje się czerwone i najważniejsze wydaje się rzeźba upadłego anioła, którą już bardzo dobrze znamy. Istnieją teorie, że te dwa teledyski przedstawiają jakby dwa równoległe światy i ta teoria miałaby sens, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w tej koreańskiej wersji oni się jeszcze temu złu jakby opierają, aczkolwiek w tej japońskiej mamy jeden wielki chaos, jak po otwarciu puszki Pandory. Scena z Jinem, któremu V odsłania oczy, zamienia się nagle w scenę z Sugą i Jiminem, czego świadkami też już w pewnym stopniu byliśmy, ponieważ w koreańskiej wersji Suga zasłonił Jiminowi oczy kawałkiem materiału, a tutaj robi to ręką. Jimin odsuwa od siebie dłoń Sugi, co symbolizuje jego przejście jakby na tą złą stronę, przyjęcie grzechu i odrzucenie pomocy Sugi, który moim zdaniem chce uchronić go od tego zła, czego potwierdzenie będziemy mieli w późniejszych scenach. Warto zauważyć, że członkowie BTS znowu są dobrani w pary w taki sam sposób jak w tej koreańskiej wersji, dlatego w następnej scenie widzimy Rap Monstera i Jungkooka siedzących naprzeciwko siebie przy długim stole, a w tle widzimy okno z widokiem na różne motele, co z kolei może albo nawiązywać do motelu z koreańskiego I Need You, ewentualnie do Spring Day, gdzie właśnie Omelas było takim motelem. Przypomnę pokrótce, że Omelas to utopia, miejsce idealne, w którym nie istniał podział, nie istniały zasady, nie istniały problemy, a to z kolei łączyło się z dorastaniem, z tym procesem dorastania, ponieważ po osiągnięciu jakby odpowiedniego wieku mieszkańcy Omelas poznawali prawdę i niekiedy po prostu stamtąd odchodzili. I połączenie tego momentu jakby z Omelas wydaje mi się bardzo słuszne, ponieważ właśnie w tej scenie jest nawiązanie do tego dorastania i poznawania tego drugiego świata. Namjoon pije absynt, co ma bardzo duże znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę angielską pisownię tego słowa, a zwłaszcza to sin, czyli grzech ukryte w środku tego wyrazu. Rapmon próbuje wmusić w Jungkooka wypicie tego, ale widzimy ewidentnie, że on tego nie chce, a potwierdzeniem na to, że to jest ta trucizna, jest to kielich grzechu, jest równocześnie rozgrywająca się scena z Jiminem, który gryzie jabłko, czyli symbol grzechu, a później z tego jabłka robi jakby sok. Pojawia się scena z koreańskiego Blood, Sweat and Tears, gdzie Jungkook oblizuje palec. I ta scena także robi się czerwona, co symbolizuje jego przejście na tę złe stronę i wszystko nagle zaczyna wariować. Może to oznaczać, że Rap Monster próbuje wmusić Jungkooka w wypicie tego napoju jako symbol dorosłości, jednak Jungkook nie chce tego zrobić, ponieważ nie chce dorosnąć, dlatego ma halucynacje, omamy i nawet próbuje wymiotować, próbuje zwrócić jakby ten grzech i po prostu pozostać w Omelas. Pojawia się Suga, który próbuje mu pomóc, jednak jest za późno, bo Jungkook go odpycha i traci przytomność. Staje się właśnie jakby tym upadłym aniołem, czego potwierdzeniem z kolei będą właśnie te fioletowe ślady skrzydeł na jego pościeli. Jin cały czas obserwuje bunt aniołów, czyli obserwuje ten bunt swoich przyjaciół i przez chwilę widzimy scenę w samochodzie. To jest ten sam samochód, który widzieliśmy już wcześniej w Run, a ta pozycja leżącego Jina przywodzi nam na myśl sceny, które już widzieliśmy m.in. w I Need You. Wiele osób słusznie zauważyło, że są dwie wersje Jimina. Jest wersja dobra i jest wersja zła, czyli mamy dwóch Jiminów. I to oczywiście może mieć dwa wytłumaczenia. Po pierwsze, być może Jimin ma rozdwojenie jaźni i to by wytłumaczyło to, dlaczego on znajdował się jakby w szpitalu psychiatrycznym w Laj, a po drugie, może to symbolizować jego wewnętrzną walkę dobra ze złem, ponieważ zło jest kuszące, co widzimy w tekście, ale z drugiej strony on się waha, trzyma to jabłko i go nie zjada, ponieważ chce pozostać w tej swojej utopii. Jimin i Jungkook, którzy są już po jakby zażyciu tego grzechu, przytrzymują V, w którego celowana jest rzutka i co ciekawe, ta rzutka jest tego samego koloru, co ten napój, który Rapmon próbował wmusić Jungkooka, czyli jakby jest w niego celowany ten grzech, to zło. V wydaje się przerażony, natomiast pozostała dwójka wybitnie rozbawiona. Natomiast Rap Monster jakby wszystko obserwuje z boku i od razu przywodzi mi na myśl postać Demiana, który właśnie jakby pokazał Sinclairowi ten drugi świat i uświadomił go, że grzech wcale nie musi być zły, a pewne czyny nie muszą być zakazane. Hosok wypuszcza strzałę i V zostaje trafiony, jednak podczas sceny, gdzie widzimy cały BTS, możemy zauważyć jakby jarzący, świecący się napis na nogawce spodni V. Jest to po angielsku napisane siła, co może oznaczać, że on jest po prostu silny, nie chciał się poddać i chciał walczyć.
Za to J-Hope wysypuje swoje tabletki, co z kolei może być nawiązaniem do jego krótkiego filmu, gdzie pozbył się tych tabletek, czyli pozostał jakby po tej dobrej stronie. Jin atakuje V, co może być jego sposobem na dotarcie do podświadomości młodszego, by ten w końcu się ocknął i do niego wrócił. W międzyczasie mówi do niego przepraszam. Te jego przeprosiny mogą po prostu oznaczać, że on od nich odszedł, bo powiedzmy dorósł i teraz za to przeprasza. Aczkolwiek V ma obłęd w oczach i zamachuje się na Jina nożem i wtedy rozpada się cały ten utopijny świat. V błądzi wśród czegoś w rodzaju prześcieradeł, a na tyle swojej kurtki ma napisane Lone Wolf, co oznacza wilka, który albo odłączył się od stada, albo został z niego wygnany, a to z kolei wywodzi się z behawioryzmu i od samego wilka, ponieważ wolał spędzać czas samotnie, a nie ze stadem. V jest samotnym wilkiem, a reszta jest przeciwko niemu, aczkolwiek udaje mu się wydostać na zewnątrz i możemy zauważyć napis na jego rękawie, mianowicie disorder, co tłumaczy się jako zaburzenia, także psychiczne, co z kolei tłumaczyłoby ten obłęd w jego oczach. Być może w tym przypadku V cierpi na zaburzenia dwubiegunowe, czego jednymi z objawów są myśli samobójcze oraz wycofanie się z kontaktów społecznych, a stąd właśnie mielibyśmy wytłumaczenie do Lone Wolf. W końcu pojawia się choreografia na tle dwóch kolorów, błękitnego i czerwonego, co oczywiście symbolizuje niebo i piekło. J-Hope tańczy na tle błękitnego, a Jimin na tle tego czerwonego, jako że ugryzł jabłko, czyli doświadczył tego grzechu. Na suficie znajduje się fresk z katedry świętego Mikołaja w Lublanie, przedstawiający alegoryczne figury unoszące się w przestrzeni, która rozciąga się jakby w górę, a okna i światło wydają się jakby przechodzić przez te figury. Czerwone sceny w tym teledysku symbolizują tych, którzy zgrzeszyli, natomiast Hosok ciągle jest ukazywany na niebieskim tle, w dodatku z łukiem, jakby z tym złem po prostu walczył. Pojawia się ten sam dym, który widzieliśmy w koreańskim Blood, Sweat and Tears i zły Jimin próbuje odnaleźć tego dobrego, jednak Suga w porę zakrywa mu oczy, w efekcie czego Jimin upuszcza jabłko, czyli jakby odrzuca ten grzech, a ten zły Jimin zostaje wyrzucony z jego życia. Nagle wybucha chaos i zmieniają się kolory. Widzimy ten wszechobecny grzech, który jest symbolizowany jakby tym kolorem zielonym, czy to chmury, czy to niebo i oczywiście to zło, którego symbolem jest czerwień. Namjoon z kolei ma rany na dłoniach, co od razu przywodzi na myśl Jezusa i męczenników, którzy zostali ukrzyżowani. Jin znajduje się na krawędzi otchłani, a obok znajduje się wciąż ten sam obraz, czyli upadek zbuntowanych aniołów i to wygląda jakby ta otchłań wciągała wszystko do siebie na samo dno. Aczkolwiek zauważmy też, że Jin nie ma serca, więc albo cofniemy się nagle do teorii, że Jin nie żyje, albo on po prostu wyzbył się wszelkich uczuć. Ale wracając jeszcze na chwilę do Sugi, do tego wszystkiego, co widzieliśmy w tym teledysku, co wydawało się jakby scenami po alkoholu albo po narkotykach, znalazłam w Demianie idealny cytat, ale może się wydawać także absurdalny, ale to zależy od Was. W każdym razie życie pijaka czy rozpustnika jest chyba znacznie bardziej barwne niż żywot nieskazitelnego obywatela. A poza tym, czytałam o tym kiedyś, życie rozpustnika jest świetnym okresem przygotowawczym dla mistyka. Zawsze przecież wizjonerami stają się tacy ludzie jak na przykład święty Augustyn. A on był także przedtem światowcem i hulaką. I tutaj właśnie mamy wytłumaczenie i wyjaśnienie, ponieważ zakładając, że grzesznicy to rozputnicy, to ich życie jest zdecydowanie bardziej barwne, co widać po kolorach w tym teledysku. Być może porównywanie Siugi, który jest nazywany Augustem, i do świętego Augustyna to zbyt wiele, aczkolwiek biorąc pod uwagę jego rolę w tym teledysku i tą jakby ochronę przed złem, to może mieć to sens. Szczególnie, że teoria świętego Augustyna opierała się na teorii poznania, czyli dziale filozofii, który skupia się na relacjach pomiędzy poznaniem, a rzeczywistością. Epistemologia, czyli teoria poznania, rozważa naturę takich pojęć jak przekonanie, prawda, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie. Obraca się głównie wokół pytań, co to jest poznanie i czym jest poznawanie. Wyjaśnia prawa dotyczące poznawania, ale także tego, co jest poznane. A to wszystko, jeżeli chodzi właśnie o to poznawanie, o to poznanie, znajdowało się w książce Hermana Hesse Demian, ale także w książce George'a Orwella 1984, którego cytaty znajdowały się w filmu BTS Begins. Ważny mi się wydaje moment, kiedy pęka jakby szkło i to z kolei od razu mi się kojarzy z tekstem z Not Today. Czyli jakby pęka szkło, które blokowało Gina i kawałki tego szkła zamieniają się w płatki Lily. Zrobiłam kolejny research, jeżeli chodzi o symbolikę Lily i odkryłam, że może ona także symbolizować przemijanie, czyli wszystko łączy się w jedną wielką, piękną całość. Na koniec pojawia się scena, którą już bardzo dobrze znamy, a przynajmniej znamy tą stację benzynową, na której pracuje Namjoon, bo już widzieliśmy ją wcześniej. Podjeżdża samochód i osoba w tym samochodzie, ten kierowca, podaje mu zapalniczkę i ta zapalniczka
zapalniczka prawdopodobnie może być tą samą zapalniczką, którą bawił się Jimin w Fire, ewentualnie w I Need You, podpalając zdjęcie. I tu z kolei przeczytam wam znaczenie snu o zapalniczce, bo wydaje mi się bardzo znaczące. Sen ten wskazuje, że nie rozumiesz pewnych podstawowych wartości, ani nie widzisz potrzeby ich kultywowania. Taka postawa sama z siebie symbolizuje kłopoty, które prędzej czy później spadną na twoją głowę. Dążenie do czegoś za wszelką cenę również prowadzi na manowce. Należy określić własną indywidualność i rozpoznać swój osobisty potencjał, by go rozwijać, odkryć własną unikalność, czyli to, co mamy niepowtarzalnego, czego nie ma nikt inny, by poznać swoją prawdziwą drogę, na której mimo troski i kłopotów będziemy sobą. Nauczyć się na tym opierać w każdej sytuacji. Zrozumieć, że poziom rozwoju, jaki można osiągnąć, przychodzi w wyniku osobistego wysiłku, talentu i pracy, a nie wykorzystywania innych. I mam cichą nadzieję, że się ze mną zgodzicie, że ten sen, a raczej ten opis snu jest bardzo znaczący. I po tym mamy następującą scenę. 어? 준영. 오랜만이다. Co według mnie może po prostu oznaczać, że Jin w końcu powitał Namjoona w tym dorosłym świecie, aczkolwiek mam jeszcze taką myśl, że skoro minęły 2 lata, to może to też oznaczać, może mieć raczej coś wspólnego z wojskiem, a wojsko z kolei łączy się z procesem dorastania, więc być może ma to jakieś znaczenie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją teorię do japońskiego Blood, Sweat and Tears. To jest to, co wymyśliłam, siedząc nad tym parę ładnych godzin, oglądając ten teledysk w tej z powrotem i analizując go pod każdym możliwym kątem. Wydaje mi się to dość wiarygodne. Momentami może być dość absurdalne, jak ten fragment ze Świętym Augustynem, ale ta interpretacja jakby tak naprawdę zależy od was i to też mówił Namjoon wiele razy, więc każdy może interpretować te teledyski na swój własny sposób. Więc jeżeli macie jakieś teorie, więcej teorii, więcej opinii i chcecie się ze mną tym podzielić, to dajcie znać w komentarzach. Oczywiście kocham czytać wasze komentarze. Na nie wszystkie zdążę czasem odpisać, ale wiedzcie, że je na pewno czytam i były bardzo pomocne, więc dziękuję jeszcze raz za pomoc w tworzeniu tego filmiku. Do zobaczenia!